Dzień dobry, jest 31 maj. Jestem na półmetku wysadzania arbuzów. Rozkwitł dzisiaj pierwszy, nagietek pierwsze dwa. Mam ich kilka odmian. To tak dla pamięci, jak to jest co roku. O jakiej porze rozkwitają kwiatuchy pierwsze. A jaki piękny, słuchajcie, nagietek. Tu się szykuje. To są wszystko samosiejki. Przetrwały nasionka zimę i mam tu dużo słoneczników i odmiany różne nagietków. To jest pakiecik, który wysiałam w palecie C 6 kwietnia. Są to arbuzy z litewskiego sklepu arbuzu Seklos. Chodźcie, zobaczymy wielkość sadzoneczek. Kombinacje alpejskie. I hop. I lecimy. I lecimy. Drodzy Państwo, miała być burza dzisiaj, ulewa. I co? I nic. Zmieniło się. Jest słońce i upał. Odmian, które wykiełkowały, mam 25 albo 26. Zaledwie kilka odmian nie wykiełkowało mi, nad czym ubolewam, bo mi zależało bardzo na odmianie właśnie tej Zodiak. Niestety ta nie wykiełkowała, ale wykiełkowała inna Warda. Zaraz pokażę opakowania. I słuchajcie, zamawiając w tym sklepie litewskim arbuzu Seklos, czekajcie, tu jest gdzieś na dole w lewym rogu, to możecie się spodziewać, że szybko do Was nadjedzie. 1,5 tygodnia od zamówienia i już jest. A przy drugim zamówieniu to i gratisik się trafił, przy trzecim tak samo. Fajnie, miły gest. To co, ta paleta idzie do wysadzenia na stanowisko numer 1. Tu. Również niewielkie są te moje sadzoneczki. Czyli tak. Od tego miejsca tak, w tą stronę. I tu ze 3-4 otwory w tej części będą poświęcone na Litwę. To będzie moje 5. wysadzanie. Dziś 2. Ptasiory śpiewają aż miło. Ale zacznę od odmian, które mi nie wykiełkowały. Zaraz w tym samym sama się dowiem. Pierwsza z tych odmian to jest Zodiak. On ma szczególne parametry smakowe i odnośnie trwałości, odporności. Kolejna odmiana nie wykiełkowała to Capitol. To jako gratis dostałam. No szkoda, za rok spróbuję. I jest jeszcze jedna odmiana. To jest ta Sorrento. I jest jeszcze jednak 4. odmiana. PAC PIS. Wielka szkoda. To było za drugi zakup gratis i nawet po polsku napisano. Bardzo fajnie, że sprzedawca pomyślał o tym, że ktoś może języka nie rozumieć. Aczkolwiek mamy teraz epokę tłumaczy elektronicznych, więc każdy, myślę, który siedzi w internecie, że tak się wyrażę, dałby sobie radę. Czyli 4 odmiany nie wykiełkowały. A u 2 odmian jest pewna choroba. Ja nie wiem, jak się nazywa. U tej odmiany, która jest przepyszna. Rok temu ją miałam. Early Monbin. Spójrzcie, coś takiego dzieje się. Spójrzcie na nóżkę. Więc to idzie do wyrzucenia. Żegnaj. Tak, i jeszcze jedna odmiana tak mam. Leonardo. Leonardo tu znajduje się.
każdej z odmian coś takiego może się wydarzyć, wiadomo, sprawa. Przykre to, ale nieodłączna to część uprawy. A u tej odmiany Crimson Ruby taki śmieszny zrobił się wytwór. O, patrzcie. Jak wybiegła sadzonka, wręcz korzonek chce się chyba odłączyć od swej łodyżki tu, ale trzyma się mocno i nie jest to choroba, po prostu. Widać? Tu śmieszne. Ciut śmieszne. Trzyma się gagatek. Takie oto maleńkie ciekawostki. Wielkość jest różna, a teraz sadzę. Co jeszcze dodam, że wiele z tych odmian ma dużą okrywę liściową. To bardzo dobrze, bo są przecież niektóre arbuzy, odmiany, którym bardzo łatwo może słońce skórę poparzyć. Należy wtedy osłaniać też. Wiecie, no więc bardzo dobrze, że taka okrywa liściowa duża jest. Zaczynam od odmiany Warda 231 numer nosi. Ale ponieważ są tu dwie sadzonki, a nie chcę rozdzielać, to tu tak jakby po zewnętrznej dam w tej części, gdzie zakręca już stanowisko. I tak dalej, i tak dalej. To był ten arbuz, ta odmiana. arbuzusseklos.lt. Tu jest adres sklepu internetowego. Naprawdę możecie i teraz przecież Państwo zamówić, mieć na kolejny sezon. Teraz wczesna Samanta. Early Samanta. Również dwie sadzonki. Nie będę rozdzielała ich. Mam tu jeszcze trzecią. Tam rośnie obok Warda. Teraz Kratos. W zeszłym roku nie był zbyt smaczny to arbuz. A o podobnym wyglądzie mam Danubianę i ona była rewelacyjna. Ten podobno jest też bardzo słodki, więc w tym sezonie sprawdzimy to. I też dwie sadzonki, nie rozdzielam ich. Kratos, marmurkowa skóra, owalny kształt. Chociaż nie, rozdzieliłam, ale tyle o ile łatwo się rozdziela. Rosną w jednym dołku. A teraz Mirsini. Inne umaszczenie, rozstawienie i odcienie pasów na skórze. Ten taki sobie jest lichutki. Ten troszeczkę lepszy. Ten Mirsini, ta sadzonka. Wielkość i tak porównywalna do siebie wszystkich. Teraz odmiana Beduin. Rok temu miałam go. Nie urósł zbyt duży, ale był bardzo dobry, wart polecenia. W ogóle te odmiany, które miałam możliwość próbować, praktycznie wszystkie były bardzo dobre. Część była super, fantastyczna, a reszta po prostu taka dobra, że bardzo dobra prawie. No,
Wszystko do siebie zbliżone. Epizodycznie zdarzyło się, że były takie tam, ale warto dać niezasmacznym szansę w kolejnym sezonie, bo wszystko zależy od okoliczności. Każdy sezon jest inny. Tak mój beduin malutki wygląda. Rewelacyjny, słodziutki, o pomarańczowym miąższu Honey. Takie niepozorne sadzonki. I tu mam dwie w jednym otworze. I zostaną również razem wysadzone. Teraz będzie odmiana o innym wyglądzie. Fechete. Ciemnozielony, okrągły kształt i kolor. I on rośnie tu. Będzie rósł w dołku razem z makiem ozdobnym. Wiecie, ale o takim wielkim kwiatku biało-różowym. Kwiatek wielkości mojej dłoni. No coś takiego. To są siewki. I tu już zobaczcie, jak wielki. To jest też ten sam kolor. Nie ma się z czym skrzyżować, bo tylko taki kolor maku ozdobnego rósł u mnie. To jest największa siewka. I gdzieś jeszcze tu i ówdzie. O, tu mam przy Mirsinim też sieweczkę maku. Wspaniały jest kwiatostan. Teraz odmiana Roman. Roman, gdzie ty jesteś? Tu. Również dwie sadzoneczki w komorze. Nie rozdzielam. Ale wiatr, wszystko się zrywa. Ale deszczu nadal nie ma. Zapowiedzianego tu w aplikacji Google. Gdzieś mu trzeba większy, może tu na środku. Zobaczymy. A tu zobaczcie, jak już groszki wykiełkowały. Wszystkie nasiona oprócz jednej sztuki. Już jest taka wielkość. Tu mieczyków kilka. No i te groszki. Chyba dam tu jakąś siatkę, żeby po niej szły, bo nie wiem, tak sznureczki wiązać do takiego wiotkiego. Tu i tam. Takie małe zadaszenie kolorowe. Na takie liczę. I wiecie, na co chcę zwrócić uwagę Państwu, że jeżeli na przykład mamy sadzonkę wyciągniętą, no nie, wiadomo, że arbuz, roślina dyniowa, ta płożąca, lepiej posadzić zdecydowanie jest głębiej, nawet pod liścienie, niż zostawić taką długą tą część nieprzysypaną ziemią. Dlaczego? Kto zgadnie? No, sekundkę. Dlatego, że bardzo często łodygi potrafią pękać tak po środku. Wiecie, słońce, promienie robi swoją robotę. Szkodliwą nieraz. Także spokojniej można pod liścienie, jak najbardziej.
Teraz Top Gun 90. A, to będzie gdzie jest Top Gun. Taki arbuziaczek sympatyczny. No, wychodź, bratku. Oto on, Top Gun. To ta siewka przed chwilą, sadzonka pokazana, nie była wyciągnięta. A spójrzcie na tą długą kiszkę. No ta jest mega wyciągnięta. Więc ja ją bardzo głęboko posadzę. Alibaba. Odmiana z Engraine Toys od francuskiego sprzedawcy. A te na pewno jadą na stanowisko 3 i 4 plus kilka innych w innej lokalizacji. To już jutro kolejne sadzenie arbuzów będzie. A teraz odmiana Lusitana. Tak wyglądający arbuziak. I on tu na samym brzeszku rośnie. A teraz Crimson Ruby. Ten, który ma taki korzeń wystający. Dwie sadzonki idą do jednego otworu. Do jednego dołeczka. Patrzcie. Chyba się chciał zaszczepić. Ja w tym sezonie nie podjęłam rękawicy i nic absolutnie nie szczepiłam. Może za rok spróbuję. Nie miałam czasu na to. To jest ten od strony derenia, jest z tym korzonkiem na wierzchu. Kolejna odmiana to jest Sunsweet, czyli to dwie sadzonki, jedna. Biorę te dwie. Jak jedna padnie z jakichś przyczyn, będzie druga. Dlatego sadzę po dwie czasami. A teraz numer 216 Daytona. Czyli tak wyglądający arbuzik. Ciekawe, co z tego będzie. Może wielki nic? Jaki to sezon będzie? Zawsze na początku takie nadzieje człowiek ma, no nie? A potem teraz ta odmiana Royal Fantasy. Tylko dwie sadzonki mam. To są te tu. I też do jednej komory pójdą. Czyli gdzieś tam. O. Już ich nawet nie rozdzielałam. Psujek przyszedł mój. Coś jest poddenerwowana. Albo się najadła dziczyzny
na polowaniu swym i chodzi, kombinuje i popłakuje jak małe dziecko rozkapryszone. Co tu zepsuć? Co tu zepsuć? Mrusia. No i co? Na foliaczek, tak? No, to dawaj, koleżanko. Hop. Pięknie. Mruncia na dachu, zobacz. No, słuchajcie, a teraz czas na odmianę o nazwie Araszan. Mam i od litewskiego sprzedawcy, i z jeszcze innego zza wschodniej granicy źródła. I najpierw posadzę ten numer 12, ten z Litwy 12A, ten 12, tą, a dlaczego? I to tu na Brzeszku, gdyż ze 3 lata temu właśnie mniej więcej w tym miejscu rosła z tego opakowania ta odmiana. I wiecie, co wyrosło? Arbuz syjamski. Jeden przyklejony do drugiego, jak bracia syjamscy zrośnięci. Ja wysiewałam nasionka z tego opakowania w kolejnym roku oraz te zebrane z syjamskiego. No niestety, tak jak przypuszczałam, nie wyrósł kolejny syjamski. Ale jeszcze raz chcę spróbować szczęścia. Tu były 2 sadzonki. Jedna przez mszycę ostro zaatakowana, to ta z prawej strony. I wsadzę to tak, jak rosną do otworu tu. Araszan, proszę, proszę, zrób tak jak kiedyś. Miej. I mało tego, ten syjamski łącznie ważył chyba ze 12 kg i plus jeszcze tego syjamskiego na tej samej sadzonce były 3 inne, jakieś 6-kilowe. Niesamowita odmiana. Ile to musi być szczęścia, by jeden kwiatek żeński był wręcz zrośnięty z drugim i utworzone owocem, żeby się tak ukształtowały. Łód szczęścia. Po prostu. Mrunciu, już schodzisz? No chodź. Hop, pięknie. Gdzie teraz, koleżanko? Podderenia żółto-owocowego. Odmiana jantarnej, a tu żółto-owocowa odmiana o nazwie Flawa. Owoce identyczne i w smaku, i w wyglądzie, i w wielkości. Teraz Araszan 12A z Litwy. To będzie ten. Gdzie go posadzić? Tam na środku. Więc oglądając te moje filmy już poznaliście Państwo te moje stanowiska arbuzowe. Tu w tej lokalizacji. A w innej, no to już jutro. I tam koty nie będą mi towarzyszyły. Nie ma żadnego kotka tam, nie ma żadnego pieska. No troszkę szkoda. A teraz odmiana Leonardo. I tu mam tylko jedną, jedyną sadzonkę. Tu rośnie. Już brak im jest nawozu, pożywienia.
Takie są wyblaknięte, nie mają mocnej zieleni. One dopiero około 2 tygodni po posadzeniu w gruncie, prawda, będą nabierały tego wigoru, a tak jak tu rzuca się w oczy dość mocno żółty ten araszan syjamski, prawda, to znaczy syjamskiego uzyskałam z tego opakowania. A teraz odmiana Sensei, również pyszny. On pięknie ma ubarwioną skórę. Już na zdjęciu jest to dosyć widoczne, a w rzeczywistości dużo, dużo ładniejszy. Sensei. Sensei tutaj. Tutaj. Mikrę urośnie, mam nadzieję. Jeśli ktoś z Państwa ma którąś z odmian, to niech da znać już później, jak jego zbiór czy uprawa przebiegał, jak smakował dany arbuz. Tam. Odmiana Crisped. Tu. Odmiana Odyssey. Też kiedyś kupiłam sadzonki na Allegro. Słuchajcie, gotowe, bo nie mogłam nasion zdobyć. To też ze 3 lub 4 lata temu. Bardzo ładne sadzonki przyjechały. Odyssey. No i on urósł mi w kształcie serca. Tak jakby nawet po przekrojeniu fajny był przekrój przez środek arbuziaka. Odyssey. A i co jeszcze dodam, że też rósł w półcieniu, gdzie nie było naprawdę wiele słońca i mimo to był słodziutki. A teraz odmiana Sentinel. I tu mam 2 maleńkie sadzonki, które posadzę do jednego dołeczka. To są te bardzo słabe. 1 i 2. Będą w jednym otworze rosły. O, dobra. No, wychodź tutaj. Ale wiecie, jak to jest przewrotnie, że z tej maleńkiej może być arbuz prędzej niż z tej większej. Też tak miałam, że były ładne sadzonki i guzik co było, byle co, albo wcale, a z takich lichutkich były. Nie ma reguły. Teraz odmiana Avalon. Jego nie miałam. To znaczy wysiałam, ale chyba sadzonka mi padła, bo nie przypominam sobie, żeby owoc był. Za to oglądałam na filmach. Zapraszam na kanał Mag258. Tam będziecie mogli zobaczyć wiele odmian, które ja wysadzam. Nie tylko na tym kanale, są jeszcze inne zza wschodniej granicy, ale na tym na pewno możecie obejrzeć wiele właśnie odmian. Oto Avalon. A i coś mi się przewidziało. Powiedziałam, że ta odmiana nie wykiełkowała. Jakoś źle okiem rzuciłam, przepraszam. Więc ona wykiełkowała, ale jest tylko jedna. To tak jak wysadzałam melony wczoraj. Zupełnie nie zauważyłam, że jedna odmiana jeszcze wykiełkowała, wiecie. Ukryła się pod liśćmi Pattisona, a niby patrzyłam. I jeszcze co fajne jest w sezonie, jak już niby wiemy, że
widzieliśmy wszystkie arbuzy, a tu okazuje się, że one są jeszcze gdzieś ukryte. No, radość wtedy jest wielka. Żartobliwie powiem, że jak one teraz robią takie psikusy, te arbuziaki, to co będzie w sezonie? Oby było jak najfajniej, najprzyjemniej. Tego życzę Państwu, sobie również, no ale Państwu, żebyście też się cieszyli i nie zrażali uprawą arbuziątek naszych kochanych. Jeśli się coś nie uda Wam. No i teraz bida z nędzą. Taka odmiana szczątkowa. Szczątkowa jest to Morgan RZ. Przez mszycę tak okrutnie potraktowany. Niby prawie, że od razu zareagowałam, ale no niestety niektóre sadzonki padły bardziej ofiarą, a niektóre mniej. Tam daleko pod ogrodzeniem go posadziłam na uboczu, w razie co. A teraz odmiana, którą myślałam, że już wysadziłam i poszłam sprawdzić, bo o niej zdaje się, że mówiłam. Early Monbin, rewelacyjny, pyszny, słodziutki. To mam tylko jedną sadzonkę. O, taka to sztuka. Dobra, miąższ żółty w pomarańcz wpadający, tak jak tu napisy, bo sprzedawca też zaznacza kolor napisów, to kolor miąższu u arbuziaka. No i ostatnią odmianą będzie Danubiana o niewielkich owocach, przepyszna, słodka, cienka skórka. Ja już w tym miejscu posadziłam, by były pędy przerzucane przez deseczki, troszeczkę jakby się, żeby pieła. Ale ponieważ tu jest Litwa, to jeszcze tę ostatnią sadzonkę tam posadzę za dereniem. One będą dwie w jednym dołeczku. Takie nieduże, bardzo nieduże są, rosną tutaj. Skóra taka jak widać, podobna jak u Charleston Grey odmiany, lecz dużo mniejszy owoc i inny kształt. Tak, to będzie z Litwy ostatnia odmiana. W tym rogu się często nie udają arbuzy, ale może te maluchy, które są odmianą też wczesną, udadzą się. Jak nie tu, to w innym miejscu. Aj, czekajcie, bo muszę tak. Musiałam je troszkę rozdzielić. I tą część filmiku, o matko, 33 minuty, szok, zakończę odmianą Monen Stars, ale on był jako pomarańczowy król pod taką nazwą kupiony, wysiany, zebrane nasionka i wysiane, więc czy powieli cechy? Niby ta odmiana powiela cechy Monen Stars. I jego tu gdzieś posadzę. A tam buduje się takie mini schronienie dla ogórków długich. Dobra, spójrzcie, będzie taka mini konstrukcja dla kilku donic. Krata. Jakaś stara, wykorzystana, kawałek folii, byle na łepetynę nie leciało ogórom. A tu jest dość mocno nagrzane słoneczkiem, nasłonecznione miejsce. Teraz już jest koniec dnia, więc słoneczko tam sobie poszło, ale normalnie to wstaje ono tam. Wędruje, więc tu przepięknie oświeca. No. I robota wrze. Chodź, Monen Starsie. Gdzie ja ciebie mam posadzić? No tu powiedzmy. O, kolejne maki wielkie. Habry. Oby ci wyrosło bardzo dużo kropek i wielgachny księżyc. Tak ma odmiana Monen Stars na liściach i na owocach. To co? Kończę. Pozdrawiam. Do widzenia i najlepszego życzę, jak zawsze. No. Kotka będzie miała po czym chodzić nasza
kolejny daszek. I taką nieszczelność nam tu robi. A ogóreczki czekają, by wstawić je pod to niewielkie schronienie.